Spójrzcie, moi kochani, za chwilę zrobimy takie cynamonki. Dzisiaj ja, a jutro czy pojutrze może Wy. Serdecznie Was zachęcam. Pyszniutkie. Cześć kochani, witamy Was na kanale Prosty Styl Życia. Raz, dwa, trzy. Dzisiaj z Wami zrobię cynamonki. I do przygotowania tego przepisu będziemy potrzebowali 800 g mąki, 2 jajka, 100 g masła, pół łyżeczki soli, 50 g drożdży, 6 łyżek cukru, 400 ml mleka. Do masy cynamonowej będziemy potrzebowali 2 łyżki cynamonu, 10 łyżek cukru, około 4 łyżki, takie pełne łyżki masła i lukier zrobię śmietankowy, śmietana i cukier puder. A więc ja się zabieram do pracy. Tutaj sobie rozgrzałam mleko. Mleko ma być takiej leciutko ciepłe, tak żebyście czuli, że jest takie cieplutkie, takie miłe. Moje jest troszeczkę za gorące i żeby nie spalić drożdży, włożę teraz tą margarynę. Przepraszam Was. Boże, margarynę, to masełko. Jeszcze Wam może tylko pokażę, którego masła ja używam. Oczywiście dla tych widzów, którzy mieszkają w Norwegii, już Wam pokazuję. Ja użyłam tego masła, ono jest z solą, ale w tym przepisie zupełnie to nie przeszkadza, jest niewyczuwalne. Jednak jeżeli się obawiacie, że może Wam to przeszkadzać, to wybierzcie po prostu masło bez soli. Także ja używam tego. Może Wam od razu pokażę, której mąki użyłam. Zwykła biała mąka pszenna, betemel. Wyrzuciłam już tutaj masło i będę mieszała do momentu, aż masło się roztopi, i wsypuję również te 6 łyżek cukru. A więc mieszam do momentu, aż masło się roztopi. Masło już się roztopiło, a więc dodaję drożdże, 50 gramów. I mieszam, aż do momentu, aż drożdże się rozpuszczą. W tym momencie wlewam jeszcze 2 jajka tutaj do mąki, łyżeczki soli, jeszcze momencik pomieszam i do Was wracam. No, drożdże już się roztopiły. Teraz wlewam zawartość garnka tutaj do miski. Jeszcze Wam tylko pokażę, jakim mikserem ja miksuję to ciasto. Bo wiecie, jak to jest. Duży mikser schowany w szafie, a mały zawsze pod ręką. I jeżeli pierwszy raz będziecie coś piekli, to ja Wam serdecznie polecam ten mikser. I ja go kupiłam 15 lat temu, wtedy kiedy tutaj przyjechaliśmy do Norwegii. I od wtedy nie zawiódł ani raz, ani raz. I mówię teraz do męża, mówię, wiesz co, poczekaj, ja sprawdzę, czy te miksery są jeszcze dostępne. I wyobraźcie sobie, identyczne
może poza tym, że ja mam 300 W moc, a teraz są o mocy 350 W, także kosztują 400 koron. Sprawdzałam w jednym ze sklepów, także ja Wam serdecznie polecam. A jeżeli traficie na taką sztukę jak ja, no niezniszczalny. Tyle ile ciast on zrobił, tyle świąt, to naprawdę. Bo często używam właśnie tego miksera, bo wiecie jak to jest. Jak się ma taką kuchnię jak ja, nie ma w niej takiego miejsca, żeby coś było na miejscu, tak łatwo dostępne, to właśnie taki mikser, bam bam, wyciągam i gotowy do działania. Także ja teraz wlewam zawartość tego garnka do miski. Mleko nie jest gorące, także ani nie spali drożdży, ani nie ugotuje jajek. I teraz delikatnie sobie przemieszam to, co jest w misce. I zaczynam miksować. Miksuję oczywiście tą końcówką do ciast drożdżowych. Tak więc ja teraz zakończę wyrabianie ciasta i odstawię je w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Ja sobie postawię tutaj na krzesełeczku koło kaloryfera. Jeszcze Wam tylko pokażę, jakie fajne jest to ciasto. Spójrzcie, jak fajnie odchodzi. Nie wiem, czy widać. Zobaczcie, jak fajnie odchodzi. Jest takie zwarte, a jednocześnie mięciutkie. Tak więc ja je przykrywam folią. Odstawiam. I muszę Wam jeszcze powiedzieć, że ja robię cynamonki z takiej ilości mąki, bo zawsze robimy większą ilość cynamonek. Robię na taką blaszkę, która jest w piecu. Moja ma 40 na 30 cm i wychodzi około 24-5 sztuk. Teraz zostawiam ciasto do wyrośnięcia i niedługo do Was wracam. Dobrze, moi drodzy, ciasto już prawie wyrosło. Pokażę Wam, jak wygląda teraz. Spójrzcie, nie mam szczelnie przykrytego tego ciasta, po prostu nakryte. I dla mnie to już jest wystarczająco, ponieważ cynamonki będziemy piekli od zimnego piekarnika. One już jeszcze sobie zdążą rosnąć troszeczkę w piekarniku. Więc ja je tutaj odłożę. A tymczasem zrobimy masę cynamonową. I do garnka wrzucam masło. 4 łyżki masła. I rozpuszczam do momentu, aż będzie płynne. Mieszam, żeby się nie przypaliło na malusieńkim ogniu.
Spójrzcie proszę. Już jest takie lejące, nie wiem czy widać. O, teraz widać. Tak. Zupełnie lejące. O. A więc wylewam wszystko tutaj do cukru z cynamonem. Wyłączę piec przede wszystkim. I teraz mieszam wszystko do połączenia. Spójrzcie, jak szybko rośnie to ciasto. Ja już sobie odkładam tutaj masę. I teraz sobie zrobię tutaj miejsce, żebym mogła sobie już wykładać ciasto. Przyszykowałam sobie wałek. Podzielę teraz ciasto na połowę. To ja sobie tutaj w razie podsypię odrobinką. Ona się w ogóle nie kleje, jest super. Spójrzcie, jak odchodzi od ręki. I tak mniej więcej na pół. Jedną połowę sobie odkładam do miski, a z tej drugiej połowy już będę robiła cynamonki. Jeszcze sobie tylko wyłożę blachę. Papierem. Powiem Wam szczerze, że miałam za ciepło to masło i ono tak troszeczkę roztopiło za bardzo ten cukier. Mam nadzieję, że sobie dam jakoś radę, że nie będzie mi wypływało. Tak więc jak roztopicie cukier, to poczekacie aż on wystygnie po prostu. Mi się pierwszy raz coś takiego zdarzyło, ale zawsze mi się coś dzieje wtedy, kiedy nagrywam. Nawet przy tak prostych przepisach, jakim jest ten przepis. Ja teraz może hałasuję, dlatego nie będę nic mówiła. Rozwałkuję sobie to ciasto na prostokąt. Sprawdzam tylko, czy się nie przykleiło. Spójrzcie, jak pięknie odchodzi. Sami widzicie, jakie to jest proste. Jakie fajne jest to ciasto, plastyczne. Świetnie się z nim pracuje. Teraz wykładam mniej więcej połowę masy. Ja będę miała problem, bo niestety jest zbyt lejąca. Chociaż tak mniej więcej połowę. Ja sobie pomogę łyżką. I tutaj u góry dojeżdżam prawie do samego końca, tak centymetr przed końcem. Z boków też prawie do końca. A tutaj zostawiam tak około 2 cm. Tutaj będzie się łączyło ciasto. Nie wiem, czy wspominałam o tym, bo może Wam się wydawać dziwne, że ja przykrywam ciasto folią aluminiową,
ale to tylko dlatego, że nie miałam tej folii plastikowej, tej przeźroczystej. Użyłam folii aluminiowej. Tylko dlatego. A Wy możecie przykryć ręcznikiem, jeżeli chcecie. Ja nigdy nie przykrywam ręcznikiem, po prostu wolę tą folię plastikową. Dobrze mówię? Tak, to folia plastikowa, tak? Tak, tak. Tam cieniutką taką. Gotowe. I teraz zwijam cynamonki. Chwytam sobie tutaj sam początek, zaginam, jakby zamykam. Widać? Widać, ja może Dosłownie. podejdę, Tak delikatnie. Ja muszę być szczególnie delikatna, bo dosyć lejąca jest ta masa. Ale jak widzicie, nie ma jakiegoś problemu. Jeżeli nie robiliście nigdy cynamonek, to ja Wam obiecuję, że na pewno jeżeli spróbujecie, to Wam wyjdą, bo to bardzo prosty przepis. A ciasto jest tak świetne, że myślę, że no nie ma szans, żeby nie wyszło. Ja mam tutaj wymyty blat. Zrzucam sobie to ciasto, troszeczkę sobie posklejam tutaj te brzegi. Delikatnie skleiłam brzegi. Teraz rzucam to ciasto tutaj tą częścią, która jest sklejona w dół. I teraz odmierzam 4 części. Ja to robię tak. Widać? Tak, już przesunąłem do przodu, żeby był początek widać. Tak? Środkowe palce i kciuki. Odmierzam ciach. I tutaj mniej więcej połóweczka. No wiecie, tak mniej więcej równo. I powiedzmy, tutaj jest połowa. Teraz ćwiarteczki. I teraz te części na 3. Ale ja tego jakoś specjalnie nie odmierzam. Po prostu nie każda cynamonka ma mniej więcej, nie wiem, tu będzie 2-3 cm. 2-3 cm, tak, tak. A więc kroję. Mniej więcej na 3. Każdą część na 3. 1, 2, energiczny ruch. 3, 1, 2, 3. Nie macie tego. Szybciutko nogą. 1, 2, 3, 1, 2. I teraz odkładam sobie tą pierwszą i zaczynam ustawiać. Wstawiam pierwszą cynamonkę. Zostawiam tak około centymetr z brzegów, bo one sobie jeszcze urosną. Jedna, ja tak ustawiam, wiecie? Druga, trzecia, czwarta. I tak. Już wam powiem. Tak. I teraz te dwie dupki zostawiam na razie tak na środku. I ja sobie tutaj wytrę. Pierwszy raz mi się zdarzyło tak, żebym tak rozpuściła tą masę, że ona mi aż wypłynęła tutaj, więc ja sobie tutaj szybciutko wycieram i zabiorę się tutaj to wszystko, co mi wypłynęło i zabieram się za drugą część ciasta. I teraz powtarzam czynność.
Dobrze, kochani, ja już sobie wyłożyłam wszystkie cynamonki. Czekam teraz dosłownie 10 minutek, żeby się tak uspokoiły, żeby troszeczkę sobie jeszcze wyrosły i włożę je do pieca. Spójrzcie, kochani, tak wyglądają cynamonki po 10 minutkach. Ja je teraz wkładam do pieca. Piec ustawiam na 180 stopni, piekarnik góra-dół. Do piekarnika wkładam nie na tą półkę po środku, tylko na tą niżej, na tą 1/3 od dołu. Może wklejmy zdjęcie, żeby było jasne, nie? Dobrze. Nastawiam piec na 180, góra-dół. Czekam 25 minutek. Obserwuję oczywiście, żeby nie były za ciemne. I jak się upieką, to do Was wracam. I minęło dokładnie 25 minut. I zawsze tyle czasu mi wystarcza, jednak Wy zaglądajcie może do piekarnika, w sensie nie otwierajcie go, ale patrzcie przez szybko, obserwujcie kolor drożdżówek, cynamonek, ponieważ każdy piekarnik piecze inaczej. Ja teraz szybciutko zabiorę z lodówki śmietanę, cukier, puder i zrobię z Wami lukier. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że tu będzie widać. Przygotowałam sobie cukier, puder. I tak, zużyję około 2, 3, tak 4 łyżki śmietany. Jeżeli będzie za mało, to przecież dołożę. I 4 łyżki cukru pudru, tak mniej więcej. 2, 3, 4. Wymieszam i zobaczę, czy jest dobre. Dodam jeszcze 1 łyżkę cukru pudru. To musi być naprawdę słodkie i takie dosyć gęste. Ten lukier w wyglądzie przypomina budyń, nie? Tak. Jest pyszniutki, powiem Wam, polecam Wam serdecznie do cynamonek. Nie bardziej smakują cynamonki z tym lukrem, nie? Bardzo dobry. Ten jest pyszniejszy niż ze zwykłym lukrem. Spróbuję. I wyszło pyszniutkie. I teraz wezmę sobie, przygotuję tylko pędzel i polukruję z Wami cynamonki. Ja ze swojej strony mogę Wam obiecać, że nigdy mi się nie zdarzyło tak, żeby nie wyszło to ciasto, żeby cynamonki nie wyszły. Teraz oczywiście przy Was pierwszy raz ta masa cynamonowa wyszła mi zbyt lejąca, ale przy nagrywaniu zawsze mi się coś zdarzy, to jest normalne. Normalnie, ja nie wiem, czy to każdy tak ma, ale u mnie zazwyczaj coś się wydarzy. I jak będziecie układali cynamonki, jak ułożycie je tak równo, powiedzmy po 6 sztuk równo
Ja oczywiście przykombinowałam dzisiaj, bo to zawsze tak przy nagrywaniu jest, ale jak ułożycie sobie równo, tak jak mówię, na przykład po 6 sztuk, to one wyjdą Wam takie okrągło kwadratowe, będą takie równiejsze. Jeżeli Wam zależy oczywiście na wyglądzie. Na mnie zależy, powiem Wam, zawsze robię więcej, bo część jest dla nas, część na poczęstunek, a jak coś zostanie, to zamrożę i będzie do kawki. W tych momentach, w których nie będę miała czegoś słodkiego, tak? Już nieraz mroziłam cynamonki i są tak samo pyszne, jak się odmrozi, także śmiało możecie robić większą ilość, zamrozić, jak Wam zostanie, jest spokój. Zawsze coś pysznego do kawki. Ja już Wam pokażę. Wyciągnę Wam jedną cynamonkę, jak wygląda. Widać? Jak robię od tego brzegu? Tak, widać tam z brzegu. Tak. Spójrzcie, kochani. No po prostu coś pięknego. Spójrzcie. Widać? Tak, widać, ale możesz przybliżyć. O, super. Spójrzcie, proszę. Mięciutka, pulchniutka. Pachnie przecudownie. Także zapraszam Was. Róbcie, kochani, bo to naprawdę bardzo proste. Przepraszam Was, że jak zwykle przepis wyszedł długi, ale naprawdę jak spróbujecie zrobić pierwszy raz, zapewniam Was, że pomyślicie sobie, że to prościzna. Także ja Was zachęcam do zrobienia takich cynamonek. Pozdrawiam Was serdecznie, całujemy Was mocno i buziaczki. Pa, pa!